Siema! W tym filmie pokażę Ci kilka podstawowych ruchów przy pracy z kamerą DJI Osmo Pocket 3. Te ruchy sprawdzą się też przy pracy z kamerą na gimbalu, także jeśli jesteś świeżym nabywcą gimbala i chcesz nauczyć się pracy z gimbalem, to jest świetny film dla Ciebie. W tym filmie będziemy też testować jakość materiału nagranego w DJI Osmo w D-Log M. Na ten moment mam już kamerę około tygodnia, jestem szczerze nią zachwycony. Nie mogę się doczekać, aż trochę się pogoda poprawi. Dzisiaj już jest trochę lepsza i będę mógł w końcu przetestować kamerę na samochodzie podczas jakichś ujęć z jazdy. Zaczynamy! Ja nazywam się Mateusz Zawadka lub po prostu Mr. Drabie. Na tym kanale znajdziesz materiały związane z filmowaniem i motoryzacją. Pracując zawsze z kamerą na gimbalu, zwracam uwagę na to, żeby obiekt, temat, który nagrywam, zawsze znajdował się w centralnej części mojego kadru. I pracuję nad tym, żeby podczas ruchu kamerą, pracy z gimbalem zawsze był pośrodku. Tak jak teraz, poruszam się i całe moje tło się porusza, jednak ja jestem pośrodku, przez co jesteś zmuszony patrzeć na mnie, bo nie jesteś w stanie zwrócić uwagi na tło, które z tyłu się rozmywa. Teraz muszę na chwilę przerwać, bo przejeżdża pociąg. A jak już pociąg przejechał, to możemy teraz przejść do odpowiedniego chodu przy pracy z gimbalem. Jak dobrze wiesz, podczas chodu chodzisz sobie tak na luzie i ta kamera sobie lata góra-dół. A bardzo ważne jest, żeby zniwelować te drgania, bo inaczej twoje ujęcia będą takie mocno roztrzęsione i drgające, a ty stwierdzisz, Boże, po co ja kupiłem gimbala, przecież miało być wszystko tak ładnie stabilnie. Nic bardziej mylnego, wystarczy, że odpowiednio będziesz chodził. A jedną z technik jest tak zwany ninja walk, gdzie mocno sobie schodzisz nisko na nogi i tak sobie filmujesz, możesz sobie robić z dołu ujęcia. Chodzi o to, żeby podczas tego chodu zniwelować te drgania i cały ciężar przenieść na nogi. Bardzo sztywno, nisko na nogach, ale jest jeden bardzo istotny mankament tego rozwiązania. Wszystko idzie w plecy. Oczywiście nie może być idealnie, więc w niektórych sytuacjach ninja walk jest konieczny, przerwa, ale bardzo zdrowszym i lepszym rozwiązaniem dla twojego kręgosłupa jest tak zwany chód heel to toe, czyli pięta palce. I plecy masz proste i sztywno na nogach sobie spacerujesz. Musisz kontrolować ten ruch twoich nóg, twój chód, żeby sztywno kamerą w ogóle nie poruszać. I jak to przećwiczysz, zobaczysz, że twoje ujęcia od razu będą o niebo lepsze. Następny temat. A następnym tematem jest operowanie gimbalem. Jak dobrze wiesz, większość gimbali, tak samo jak i Osmo, ma taki joystick, który pozwala sobie tą kamerą operować góra-dół, lewo-prawo i powiem tak, możesz tak robić, ale po co? Te ujęcia wcale nie będą ciekawe, może będą stabilne, ale to nic innego, jakbyś po prostu sobie wstawił kamerę na statyw i sobie po prostu tak nią kręcił. Dużo lepszym, dużo płynniejszym i bardziej naturalnym i ciekawszym rozwiązaniem jest pracowanie przy pomocy ruchu ręki. I możesz wykonywać ruchy gimbalem po prostu delikatnie poruszając nim i kierując go w odpowiednią stronę. Praca ciałem pozwala na sztywne, stabilne i fajne robienie ujęć, co za chwilę Ci pokażę, ale zanim zaczniemy, pokażę Ci jeszcze 3 tryby pracy gimbala, jakie ma Osmo, które pomogą Ci dopasować i ułatwić pracę przy realizowaniu ujęć. Przesuwamy sobie tutaj ekranik na górę i mamy naszego gimbala po prawym dolnym rogu i mamy follow. Dzięki temu to jest najbardziej taki uniwersalny tryb, dzięki któremu jak sobie kręcimy, nagrywamy, tak ta kamera podąża za naszym ruchem. Ważne, o czym trzeba wspomnieć jeszcze, to że w tym trybie jest zablokowana oś pan, czyli oś panoramiczna. Także cały czas będziesz miał zachowaną tą oś w poziomie. Także jakieś niepożądane takie ruchy na boki gdzieś, które będą się przekręcały, także zaraz będziesz miał do góry nogami ujęcie, tak jak jest to w trybie FPV, tutaj się nie wydarzą. Jak chcę do góry, pcham dolną część kamery, a górną ciągnę do siebie, żeby ta kamera mi do góry tutaj podchodziła. Drugi tryb to jest tilt locked i tutaj zablokowane mamy tiltowanie. Jak teraz zobaczysz, to ja poruszam kamerą, a ona zostaje w miejscu. I to bardzo ułatwia robienie takich ujęć właśnie. Push, forward, push, backward, bo kamerę mamy sztywną i nieważne, czy sobie majtamy nią tak, czy chodzimy jakoś tak nierówno, to ta kamera bardzo nam dużo w tym trybie wybaczy. Kolejny tryb to jest tryb FPV, czyli First Person View. Jak dobrze znasz,
z dronów FPV albo być może z moich filmów na Instagramie. FPV pozwala na dowolne kierowanie kamerą i zakrzywianie perspektywy. Dzięki temu możesz tutaj zaburzyć perspektywę, która zawsze powinna być poziomo i bardziej kreatywnie podejść do tworzenia ujęć. Jeśli chcesz robić takie bardzo kreatywne i ciekawe ujęcia, tak jak ja robię z moimi samochodami, to jest tryb dla Ciebie i bardzo polecam, żebyś na nim popracował, aczkolwiek małymi kroczkami, bo praca z FPV wymaga dłużej praktyki. No ale dobra, jak już mamy obgadane podstawowe te formaty, mam nadzieję, że opowiedziałem je dobrze, to zanim przejedzie pociąg, powiem, że zaczynamy z pierwszymi ruchami z kamerą. Pociąg już przejechał, ale zanim jeszcze przejdziemy do pracy z gimbalem, to jeszcze muszę powiedzieć o bardzo ważnej funkcjonalności w Osmo, ale do tego muszę sobie podpiąć już drugi mikrofon, bo będę sobie też kręcił Osmo. Elegancko. Potem chyba go zdejmę, wyglądam jak jakiś teletubiś. Kolejną ważną funkcją, która mocno ułatwia nagrywanie w DJI Osmo 3 jest Active Tracking. Także nawet jeśli zaniedbasz jakieś ujęcie albo po prostu stwierdzisz, dobra, nie chce mi się tak na nim, nie wychodzi mi, potrzebuję pomocy, masz Active Tracking i wystarczy tapnąć 2 razy. W moim przypadku, tak jak na kamerę teraz tapnąłem. O, i ja sobie lewo, prawo nic nie robię, a on śledzi. Także jeśli chcesz zrobić jakieś bardzo precyzyjne ujęcie i Ci nie wychodzi, to Active Tracking w Osmo działa naprawdę świetnie i pomoże Ci zdecydowanie w tworzeniu bardzo fajnych i kreatywnych ujęć. Zabieramy się za podstawowe ujęcia na gimbalu. A pierwszym podstawowym takim ruchem jest nic innego jak push in i push out, albo push forward, push backward, czyli po prostu chód do przodu i chód do tyłu. Niech no zademonstruję. Stawiamy sobie kamerę i spacerujemy. Plecy proste. I jedziemy do przodu i do tyłu. A teraz pokażę Ci, jak będę chodził nieumiejętnie. Tylko niech przejedzie pociąg. Pociąg przejechał, a ja teraz pokażę Ci, jak tego się nie powinno robić. Czyli bierzesz kamerę tak i powiedzmy, no dobra, to chcę nagrywać. I chodząc nieumiejętnie, w ten sposób masz ujęcia dosyć przeciętne, bo kamera się majta, chociaż przyznam szczerze, być może Osmo to wyciągnie. No, Osmo tego nie wyciągnęło, widać tam na tych ujęciach takie pionowe drgania trochę tego ujęcia. Jak sobie cofniesz i sobie zwrócisz na to uwagę, to faktycznie gdzieś jakby ten ruch jest taki trochę zaburzony. Kolejną sprawą jest też to, że to ujęcie jest dużo wyżej, więc automatycznie też ono zupełnie wygląda inaczej. Na to też zwróć uwagę, jak będziesz kręcił swoje ujęcia z gimbala i kamerą Osmo 3. Ważnym elementem też podczas nagrywania jest to, żeby czasem trochę zejść niżej z kamerą, żeby trochę to ujęcie było ciekawsze. Tak jak widziałeś na poprzednim ujęciu, ja trochę niżej zszedłem i pokazałem ten samochód trochę z innej perspektywy niż z perspektywy, którą na co dzień widzimy, z perspektywy oczu. Bo kolejnym elementem ważnym jest też to, że ujęcie jest ciekawsze, jeśli człowiek na co dzień go nie widzi. Czyli na przykład takie ujęcie trochę z niższej perspektywy albo trochę z wyższej perspektywy. Dlatego na przykład ujęcia gdzieś tam z ziemi są interesujące albo ujęcia z powietrza są interesujące, bo my na co dzień nie widzimy takich widoków. Tutaj do tego ujęcia możesz też użyć tego trybu w Osmo, który się nazywa Tilt Locked. Ja pracowałem na FPV, bo jestem już przyzwyczajony do tego trybu, ale Tilt Locked pozwoli Ci wybaczyć dużo błędów i tak jak chodziłem przed chwilą, on też wybaczy takie nieumiejętne chodzenie. Włączamy nagrywanie i klikam, stabilizuję. Nawet nic nie muszę ustawiać, on już to robi dobrze. Modyfikacją do tego rodzaju ujęć jest też na przykład reveal shot, czyli coś takiego, że tutaj z powrotem musimy ustawić sobie kamerę na follow. Niech to będzie ten podstawowy tryb i teraz zrobimy sobie ujęcie takie, które skierowane jest w ziemię i zrobimy reveal, czyli ujawnimy to, co chcieliśmy pokazać. Czyli Osmo w dół i teraz praca z kamerą tak, żeby ją delikatnie do góry podnosić. I robimy. Wow! Ale piękny. I chowamy. Ujęcie do tyłu możesz zrobić
sytuacji, kiedy na przykład będziesz wiedział, że możesz to odwrócić, chociaż polecam nagrywać zawsze w dwie strony, żeby potem mieć możliwość wyboru w postprodukcji. Można też zrobić to z góry i zrobić takie ujęcie sobie. Kręcimy sobie sufit, 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 sufit i powolutku robimy sobie cyk. Ale piękny. No ja już tutaj trochę zakombinowałem. I do góry. Ruch do tyłu możesz też zrobić w sytuacjach, kiedy chcesz pokazać widzowi najpierw bardzo jakieś wąskie pomieszczenie albo wyjście zza jakichś krzaków, filaru, czy tak jak w moim przypadku, i pokazanie szerszego widoku. Patrz, o co mi chodzi. Moim ulubionym i najbardziej powtarzanym ujęciem, które robię przy pracy z gimbalem, jest tak zwana orbita, czyli skupiasz się na jednym punkcie i dookoła, tak jak planety na orbicie, krążysz dookoła takiego elementu. Tutaj może pomóc Ci tracking, zdecydowanie, żeby utrzymać ten punkt, chociaż naprawdę polecam praktykę, bo na większych kamerach, na większych gimbalach potrzeba trochę więcej sprzętu, żeby ten tracking odpowiednio działał, aczkolwiek na Osmo on działa świetnie i na pewno ułatwi Ci pracę przy trzymaniu tego punktu w jednym miejscu. A o co mi chodzi? Chodzi o... Nagrywam. Chodzi o skupienie się na przykład na reflektorze i spacerek dookoła tego reflektora i w drugą stronę. Albo zrobienie szerszego ujęcia i spacer dookoła samochodu, tak jak widziałeś. Dodatkowo skupienie się na kole. Tutaj włączę sobie tracking. Włączam sobie tracking i ja sobie spaceruję, a Osmo robi to za mnie. No i przyznam szczerze, że to świetnie działa. Cyk, zatrzymujemy. Możemy się skupić na klamce. Wziąć sobie klameczkę, złapać tracking i tak samo robimy orbitkę. Zgubił i złapał z powrotem. Bardzo mocno przy pracy z gimbalem i przy pracy z Osmo będzie Ci pomagał tryb FPV. Pozwoli uwolnić tą perspektywę. Wybierasz sobie tryb FPV i patrz patera, co możesz sobie zrobić z gimbalem. Zaczynamy sobie tak i robimy orbitę jednocześnie przekręcając wokół własnej osi kamerę i w drugą stronę robimy dokładnie to samo. Zwróć też uwagę na to, w jaki sposób pracuję ciałem. Zobacz, że moje ciało jest sztywne, a pracuję minimalnie rękoma, które też staram się, żeby się nie poruszały, i cały czas skupiam się na tym, żeby punkt, który chcę nagrać, był w tej centralnej części. Zróbmy sobie na przykład fokus. Bierzemy sobie fokus i zaczynam sobie krzywo, pionowo i lecę sobie dookoła. I w drugą stronę. Osmo ma w ogóle takie bardzo ciekawe tryby ułatwiające życie. Tutaj
Poprawię sobie tylko ekspozycję. Tutaj klikając sobie w ten joystick masz automatyczne tam śledzenie twarzy, dynamic framing. Jeszcze tego nie testowałem, nie będziemy tego testować, ale chciałem przetestować spin shota, czyli automatycznie kamera obraca się o 90 albo o 180 stopni. No i sprawdźmy sobie, jak to w ogóle działa. I zacznijmy sobie od 90 stopni. Czy mój mikrofon cały czas działa? I ja sobie kamerę ustawiam w poziomie, żeby było mi wygodniej chodzić. No i skupmy się na tej pięknej feldze. I zaczynam. Aha, czyli on robi... Aha, czyli on się obraca, tak. Czyli musisz mieć kamerę w pionie, żeby on się mógł obrócić, bo on obraca sobie pana. Palam i... Aha, w ten sposób. Bardzo długo, szybko on się obraca. Okej, czyli możesz zrobić sobie takie ujęcia. Skupmy się na tym kole. Czy tracking wtedy będzie działał? Nie, tracking tutaj nie będzie działał, także zacznijmy jeszcze raz. Zaczyna się ruszać i... No dobra, całkiem ciekawe. Te ujęcia są ułatwiające życie. Myślę, że tutaj dla początkującego takie tryby znacznie pozwolą szybciej kręcić takie kreatywne ujęcia. Kwestia prób i błędów. Ja robię to dosłownie pierwszy raz. Wybiorę sobie teraz jeszcze tę opcję 180 stopni. Aha, i teraz 180 stopni każe mi tak jak latarkę trzymać. Osmo. O, i to chyba będzie fajną opcją, bo teraz i kręcimy. Aha. No to powiem tak. To mocno ułatwia życie, tylko trzeba popracować nad odpowiednim wycelowaniem sobie w to koło. Sprawdźmy teraz drugą stronę. Aha. No, takie ujęcie 360 nie jest łatwe. Jeszcze trzeba mieć na uwadze to, że trzeba w odwrotną stronę potem kierować kamerę. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że trochę praktyki i naprawdę można kręcić mega fajne ujęcia tą kamerą. Bez konieczności jakichś dużych skilli czy gimnastyki. No, mam teraz challenge, żeby to zrobić dobrze. Tak, bo to minimalnie się... A chyba, że może do dołu bardziej pójdę i teraz. Okej. O, i teraz jak widzisz, w takiej sytuacji, kiedy bardzo nisko chcę nagrać, to no muszę tego ninja walka zrobić, więc kręgo dostaje, ale na szczęście osmo jest tak niskie, tak lekkie, że bardzo mocno kręgosłup nie dostaje. A na koniec B-roll nagrany w 100% kamerą osmą. Pokażmy tego fokusa z jak najlepszej strony. Tym samym też chcę Ci pokazać, jakie masz możliwości, kiedy podkręcisz trochę skilla, ale tak naprawdę nie za bardzo, bo ta kamera naprawdę dużo pozwala początkującym, dużo wybacza, ma mnóstwo trybów automatycznych, także przy odrobinie praktyki i przy odrobinie szkolenia w montażu jesteś w stanie zrobić sobie takiego B-rolla. I jak? Niezły fokusik, co? To wszystko w tym filmie. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Jeśli pojawiły Ci jakieś pytania, bądź chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zostaw info w komentarzu. Na wszystkie komentarze odpowiadam i z przyjemnością Ci pomogę w dalszym rozwoju. Jak wygląda materiał z D-Loga M? Tutaj zostawiłem miejsce dla Mateusza z przyszłości. Halo, halo, Mateuszu z przyszłości? Halo, halo, Mateusz z przyszłości zgłasza się i właśnie się zorientowałem, że miałem włączony noise cancelling w poprzednich ujęciach w mikrofonie DJI-a
i dlatego ten dźwięk był taki trochę płaski i tak znacząco różnił się podczas ujęć w hali, gdzie w sumie ten noise cancelling pomógł, ale jak nagrywałem już w domu ujęcia Mateusza z przyszłości, no to jakby znacząco różni się ten dźwięk. I tak mnie coś zastanawiało, o co chodziło z tym. Ale już wiem, jeśli chodzi o D-Loga, no to tutaj zgodnie ze specyfikacją, jeśli dobrze pamiętam, mamy dodatkowe 2 stopnie Dynamic Range'u. No i przyznam szczerze, że można trochę wyciągnąć z tego D-Loga dzięki 10-bitowemu obrazkowi, aczkolwiek nie jest to może jakiś turbo, taki płaski ten obrazek. Ja w B-rollu, który przed chwilą widziałeś, wykorzystałem luta ze strony DJI-a, który konwertuje na REC 709, a potem dodałem jakieś tam drobne kolor korekcje i delikatnie pociągnąłem sobie kontrast. Nagrywałem wcześniej parę ujęć w halgie i mam wrażenie, że trochę fajniej w tym D-Logu się wyciąga ten kolor i jest trochę więcej tutaj elastyczności. Halo, halo, oddaję głos do Mateusza z przeszłości. Bardzo dziękuję za te wnioski. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Subskrypcja, jak czekasz na następne filmy. I do następnego. Piąteczka. Na razie.